Człowiek i jego okoliczności łagodzące, czyli kilka słów o twórczości Pere Caldersa. Pere Calders, pisarz, dziennikarz i grafik, to mrożek i haszek w jednej osobie. Jego życiową dewizą był humor, czasem czarny, czasem gorzki, ale zawsze odkrywczy. Oto jego twórcze credo w pigułce. Śmiech prowadzi do wyzwolenia i skłania do wyrozumiałości, a dokonując ostrego cięcia, odsłania wszystko to, co subtelne, poetyckie czy absurdalne, jak najbardziej realne i ludzkie. Pere Calders miał szczęście, a może i pecha, do dat. Wystarczy powiedzieć, że urodził się w roku katastrofy Titanica i tak już zostało, że mniejsze lub większe katastrofy były nieodłącznymi towarzyszkami jego życia. Zanim zdążył zaznaczyć swoją obecność w środowisku literackim, w Hiszpanii wybuchła wojna domowa. Kiedy zgłosił się na ochotnika do republikańskiego wojska, komisja rekrutacyjna nie bardzo wiedziała, jak mu dać do zrozumienia, że nie nadaje się do walki na froncie. A ponieważ był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, dowódcy mianowali go kartografem. Na topografii znał się tyle o ile, ale nie aż tak, by faktycznie sporządzać mapy. Natomiast miał dobre chęci i umiał wojskowe mapy interpretować, czasem nawet lepiej niż jego przełożeni. Kolejną datą jest ucieczka przed represjami po przegranej wojnie domowej, czyli rok 1939. Na wygnaniu w Meksyku Calders spędził 23 lata, a doświadczenie emigracji przepuszczone przez filtr ironii pojawia się w licznych opowiadaniach, jak w zatytułowanym Historia naturalna. Kiedyś, nie pamiętam już dokładnie z jakiego powodu, poczułem się bardzo zmęczony i postanowiłem zamieszkać w tropikach. Znając życiorys autora, domyślamy się, na ile to rzekome postanowienie zostało wymuszone przez okoliczności. Po powrocie do Barcelony Calders znów musiał czekać. Kolejna data, tym razem fortunna, to rok 1978, kiedy teatr Dago i Dagom wystawił sztukę Antaviana na kanwie jego opowiadań i dopiero wtedy czytelnicy przypomnieli sobie o autorze i rzucili się do jego książek. To był prawdziwy boom. Calders poznał smak popularności. Obecnie Pere Calders uważany jest za klasyka dwudziestowiecznej literatury katalońskiej, ale na drodze do sławy napotkał niejedną przeszkodę. Prozaik, który rzadko publikuje książki, częściej opowiadania w prasie, może przejść niezauważony. Autor piszący opowiadania abstrakcyjne, których atutem jest bogactwo wyobraźni, siłą rzeczy musiał nieraz narazić się krytyką w okresie, kiedy od pisarzy oczekiwano rozrachunkowego realizmu. A więc kim tak naprawdę jest Pere Calders? To niski, ruchliwy, uśmiechnięty, wieczny chłopiec w okularach, którego żywiołem było snucie opowieści. W swoich tekstach parodiuje gatunki, którymi się inspiruje. Pozwala oglądać świat od podszewki, jest wyczulony na fałsz patosu i zachowuje wobec rzeczywistości postawę ironicznego sceptyka. Daleki od realizmu, Calders jest jednak uważnym obserwatorem, wyczulonym na wszelkie przejawy nonsensu w zrutynizowanym świecie codziennym, w którym tylko pozornie nie ma miejsca na niezwykłość.